Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szykują się atomowe obniżki stóp procentowych. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Zaczynamy. Szykują się atomowe obniżki stóp procentowych. Bardzo ciekawe wnioski urodziły się po artykule, który znalazłem, który się pojawił w serwisie informacyjnym i oczywiście do niego za chwilę będę się odnosił. Ale najważniejsze jest oczywiście to, jaka będzie inflacja, i to teraz skupia swoją uwagę. Jak na pierwszym wykresie widzimy, im bliżej źródła konfliktu zbrojnego, tym wyższa jest inflacja. To widać bardzo wyraźnie na tym wykresie, który pokazuje, jak w krajach OECD kształtuje się tematyka inflacyjna. Widzimy tutaj, że im bliżej Ukrainy, tym kolory są ciemniejsze, są mocniejsze. No i oczywiście widzimy także, że w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach kształtuje się szczyt inflacji w PPI, inflacji producenckiej w wielu krajach europejskich. To jest dobry zwiastun tego, co się może wkrótce wydarzyć. Następna bardzo ciekawa informacja jest taka, że na przestrzeni ostatnich miesięcy generalnie inflacje były niedoszacowane przez ekonomistów. Ekonomiści zwykle się mylili, jeżeli chodzi o prognozy inflacji, i zwykle ich prognozy pokazywały, że ta inflacja była wyższa niż rzeczywiście, niż ich prognozy oczekiwały. Następny wykres pokazuje, jak ma zachować się, jaka jest projekcja inflacji w Stanach Zjednoczonych. I widzimy tutaj, że konsensus rynkowy zakłada bardzo wyraźny spadek inflacji na przestrzeni następnych miesięcy i kwartałów w Stanach Zjednoczonych i bardzo podobnie ma zachować się inflacja także w innych krajach Europy Zachodniej, w innych krajach rozwiniętych. I oczywiście, jak zobaczymy na następnym wykresie, który jeszcze bardziej pokazuje, co jest głównym teraz czynnikiem, który powoduje inflację, to jest to oczywiście zachowanie ropy naftowej. I widzimy jak na dłoni, że według analiz tutaj Bloomberga, to właśnie inflacja ma teraz charakter podażowy, jest importowana i jest zewnętrzna, więc jeżeli cena ropy naftowej będzie kontrybuowała ujemnie do inflacji, to zobaczymy bardzo wyraźne zjawiska dezinflacyjne i 2023 rok może przynieść bardzo wyraźne spadki inflacji. Jeżeli ten scenariusz, który został teraz narysowany, że projekcja, która mówi, że o bardzo wyraźnym spadku dynamiki wzrostu cen w 2023 roku stanie się faktem, to oczywiście jest to podstawa do tych wszystkich analiz, które mówią, że szykują się atomowe obniżki stóp procentowych na całym świecie, ale przede wszystkim oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Ten wykres, który teraz pokazuje implikowanej stopy procentowej, kiedy zobaczymy na dalszą część krzywej, widzimy właśnie, jak bardzo ona wyraźnie zakręca, że już pod koniec przyszłego roku inwestorzy oczekują obniżek stóp procentowych. No i oczywiście zobaczymy, co się będzie dalej działo. Jaka będzie ścieżka obniżek stóp procentowych? Na tym następnym wykresie, który jest moim zdaniem jednym z najważniejszych i z najciekawszych, widzimy, jak zmieniły się oczekiwania co do trajektorii stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych względem obecnych poziomów, względem tych, które były miesiąc temu. I co widzimy? Że obecnie rynek nastawia się na mocniejsze podwyżki stóp procentowych, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie wyżej, natomiast rynek także wskazuje na wyraźne zwiększenie tempa obniżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach. Czyli stopy procentowe mają być wyżej, ale ta trajektoria stóp procentowych ma ulec bardzo wyraźnemu przyspieszeniu do obniżek i to jest bardzo istotna i ważna informacja. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy szykują się atomowe obniżki stóp procentowych. I dotarłem do analizy Citibanku, Citigroup, który zasygnalizował, że na przestrzeni ostatnich 40 lat wydarzenia na rynku, który teraz jest obserwowany, gdzie inwestorzy kładą na to własne pieniądze, to nie są analizy, jakieś oczekiwania niepodparte własnymi kapitałami, ale inwestorzy własne miliardy i miliony dolarów kładą właśnie na takie scenariusze. I te scenariusze według Citibanku mówią o tym, że szykują się bardzo mocne, dynamiczne obniżki stóp procentowych i skala tych obniżek stóp procentowych może być największa od 40 lat. Na przestrzeni tych 40 lat nie było oczekiwań na tak dynamiczne obniżki stóp procentowych.
Czy rzeczywiście rynek widzi, że szczyt inflacji jest faktem, a inflacja w 2023 roku będzie już wyraźnie się zmniejszała, nawet szybciej niż zakładały prognozy i te jutrzejsze dane, które poznamy o inflacji konsumenckiej dla Stanów Zjednoczonych, będą nam właśnie przybliżały odpowiedź na pytanie, czy te scenariusze, które mówią o atomowych obniżkach stóp procentowych bardzo dynamicznych w 2023 i 2024 roku staną się faktem. I nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy i oczywiście także dla Polski, bo my znajdujemy się tutaj oczywiście także w kręgu tego cyklu podwyżek stóp procentowych, który ma ujęcie globalne. I oczywiście także należy pamiętać, że każde zawieszenie broni, każdy traktat pokojowy, który mógłby zneutralizować ryzyko geopolityczne, oczywiście będzie bardzo silnym argumentem ku temu, żeby spadała inflacja, żeby obniżane były stopy procentowe, żeby wystąpiło zjawisko dynamicznego ożywienia, odbicia gospodarczego na całym świecie i warto o tym pamiętać. Następny ciekawy wykres pokazuje, jaka jest średnio odległość w miesiącach od szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych do pierwszej obniżki stóp procentowych. I średnio na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat było to 11 miesięcy. Szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych według tych wskazań na chwilę obecną ma mieć miejsce w drugim kwartale 2023 roku. Czyli wyglądało, gdyby ta analiza miała mieć miejsce, że na początku 2024 rynek spodziewałby się pierwszej obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale jeżeli ta prognoza inflacji stanie się faktem, to oczywiście będzie szansa na to, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć, żeby ta statystyka się w tym wypadku nie wypełniła i żeby oczywiście rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych wystąpiło szybciej. No i oczywiście teraz kolejne bardzo ciekawe pytanie. Co przyniesie 2023 rok? To jest następny ciekawy raport, do którego dzisiaj dotarłem. I wygląda na to, że zdecydowana większość, około 65% ankietowanych spodziewa się, że 2023 rok przyniesie nam raczej łagodną recesję. Takie raczej miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, prawdopodobnie także światowej, a nie jakąś twardą, mocną recesję. No i oczywiście to, że będzie to miało komplikacje rynkowe, więc to jest pewnego rodzaju ciekawostka. Ale w tym wypadku pamiętajmy, że to są ankiety, a o atomowych obniżkach stóp procentowych te wnioski płynęły z zachowań rynku. Tego, jak ci inwestorzy, którzy kładzą prawdziwe miliony i miliardy dolarów na dane scenariusze, to obstawiają. A to, co się ma wydarzyć w 2023 roku, jakie mają być najważniejsze wydarzenia, to są ankiety. I kolejny ciekawy raport, do którego dzisiaj dotarłem. Jak widzimy, cały ten dzisiejszy dzień, chociaż nie ma danych makroekonomicznych, jest pełny niezwykle interesujących raportów dotyczących przyszłości, bo jutro mamy te dane o inflacji, później mamy Fed, później mamy ECB, więc ten tydzień jest niezwykle interesujący. Ten raport, ten kolejny, pokazuje, jakie są wnioski i czego oczekują inwestorzy na zachowaniu indeksów giełdowych i amerykańskiego dolara po Fedzie, czyli co się ma wydarzyć do końca tego roku. I co jest niezwykle interesujące, dalsze wzrosty indeksów giełdowych i osłabienie amerykańskiego dolara raczej obstawiają inwestorzy detaliczni, a ci profesjonalni inwestorzy, którzy mają jakąś teoretycznie większą wiedzę, obstawiają, że indeksy giełdowe raczej będą spadać, a amerykański dolar będzie się umacniać. I to jest niezwykle interesujący wniosek. Ja osobiście wygląda na to, że jestem w grupie tych inwestorów detalicznych, którzy obstawiają wzrost indeksów giełdowych do końca tego roku i oczywiście osłabienie amerykańskiego dolara, więc naprawdę w tym tygodniu czeka nas niezwykle duża ilość ważnych wydarzeń, które będą miały wpływ na rynki finansowe, być może nie tylko do końca tego roku, ale także w pierwszej połowie stycznia 2023 roku. I następne ciekawe wnioski, do których dzisiaj dotarłem. Kogo najbardziej należy słuchać, jeżeli chodzi o perspektywy co do stóp procentowych? I wygląda na to, że spośród ankiet, do których dotarłem, rynek największą uwagę przywiązuje do słów prezesa Powella, a w drugiej kolejności jest wiceprzewodniczący Brainard. I kiedy się pojawiają w przestrzeni publicznej słowa tych dwóch panów dotyczące stóp procentowych, to rynek przywiązuje do nich największą uwagę. Natomiast kto poza prezesem Powellem jest najważniejszy wśród Rady Dyrektorów Fedu, to jest najważniejszy
w Stanach Zjednoczonych pod względem polityki monetarnej, poza prezesem Powellem, to wygląda na to, że dla rynku najważniejsze nazwiska to jest prezes Bullard i wiceprezes Williams. I jeżeli pojawiają się w przestrzeni publicznej słowa Bullarda i Williamsa, to należy na nie zwracać także bardzo baczną uwagę. Na następnym ciekawym wykresie chciałem pokazać, jakie jest teraz tempo podwyżek stóp procentowych w strefie euro. I wygląda, że w historii strefy euro nie było szybszego tempa podwyżek stóp procentowych niż jest teraz. I na następnym wykresie, który był już publikowany na moim kanale, jaka jest ścieżka, jaka ma być ścieżka zachowania stóp procentowych w strefie euro. I wygląda na to, że rynek oczekuje, że już w lutym w przyszłym roku dojdzie do szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych. Na poziomie 2,5% będzie osiągnięty szczyt, apogeum cyklu podwyżek stóp procentowych i że dopiero pod koniec 2023 roku będziemy mogli mówić o perspektywie pierwszych obniżek stóp procentowych. Więc naprawdę dzisiaj mamy wiele ciekawych raportów, a to wszystko przez to, że mamy jutro niezwykle ważne dane o inflacji, mamy w środę Fed, później mamy ECB i wiele różnych innych wydarzeń, które ustawią nam końcówkę tego roku. I teraz przejdźmy do wydarzeń rynkowych. Jako że dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych, sesja jest typową na test sentymentu. Zaczynamy od amerykańskich obligacji, które zaczynają być kupowane. To jest dobra i ciekawa informacja. Zaczyna być sprzedawany amerykański dolar i euro-dolar podchodzi znowu do poziomu 1,06. Ta korelacja, powiązanie amerykańskiego dolara z obligacjami jest teraz bardzo wyraźna. Widzimy także, że na tygodniowej zmienności implikowanej na opcjach na funta brytyjskiego inwestorzy przywiązują wagę do tych wydarzeń, które będą miały miejsce na przestrzeni następnych dni. Jeżeli popatrzymy na amerykańskiego dolara i rentowności, to oczywiście skupiamy swoją uwagę na parze dolar do jena, oczywiście także na rynku złota, a indeksy giełdowe dzisiaj teoretycznie powinny być na małej zmienności, czekać na to, co się wydarzy jutro, ale oczywiście bądźmy bardzo skoncentrowani, ponieważ wiele może się wydarzyć, a to, że nie udało się wrócić nad poziom 4000 punktów podczas ostatniej sesji na Wall Street, raczej sygnalizuje nam, że te nastawienie na spadki w krótkim terminie może dominować, ale oczywiście wiele zależeć będzie od tego, jaki będzie ten jutrzejszy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych. Bardzo podobnie zachowuje się indeks DAX i bardzo podobnie zachowuje się Bitcoin na bardzo małej zmienności. Czeka na to, co się wydarzy jutro, no więc bądźmy bardzo czujni dopiero jutro po godzinie 14:30. Na kolejnym ciekawym wykresie chciałem pokazać, co wynika z ankiet dotyczących tego, ponieważ było pytanie, na którego ważnego Twitterowicza, czyli menadżera funduszy hedgingowych inwestycyjnych warto zwracać uwagę. Którego pana jest najważniejszy, najciekawszy, najbardziej absorbujący. I wyszło, że inwestorzy najczęściej spoglądają na tweety Michaela Burry'ego, czyli tak zwanego Big Shorta. No i każdy z Państwa, który ma Twittera, może także followować tego pana i obserwować, jakie są jego przemyślenia, co on myśli o rynku. Kolejny rynek ryzyka, czyli miedź. Tutaj widzimy, że jest dzisiaj problem z tym, żeby zaatakować, nawet zbliżyć się do tego potężnego oporu $8650, a to zaczyna źle wyglądać, ale oczywiście tak, że ostateczne wnioski dopiero będą po tych danych i informacjach z Fedu. Ropa naftowa zbliża się do psychologicznego poziomu $70, z ochotą moim zdaniem na przełamanie tego poziomu, ale pamiętamy, że Amerykanie mają odtwarzać swoje rezerwy w okolicach $70, więc popyt może się tutaj w tym miejscu pojawić. I na koniec oczywiście dział poświęcony polskim aktywom. Euro-dolar dzisiaj rośnie, czyli amerykański dolar się osłabia, więc kapitał z całego świata szuka stopy zwrotu, więc nie dziwmy się, że indeksy giełdowe dzisiaj w Warszawie rosną, a polskie obligacje zachowują się w miarę stabilnie z tendencją raczej do osłabienia. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Na stabilizację rynku krajowej waluty, ale przede wszystkim na to, że polskie obligacje są na średniej 200-sesyjnej i indeks WIG20 także jest na swojej średniej 200-sesyjnej. Na średniej 200-sesyjnej jest także dolar indeks generalnie na całym świecie i oczywiście także odbija od średniej 200-sesyjnej indeks Standard & Poor. Czyli wniosek jest taki, że naprawdę rynki są na rozstajach w kluczowym miejscu, będą musiały wkrótce wybrać i prawdopodobnie czeka nas z tego powodu gigantyczny ruch, albo w górę, albo w dół.
Ja mentalnie nastawiam się na wzrosty, ale jak będą spadki, to jak wiecie, ja reaguję, a nie prognozuję, więc na pewno dołączę się w takiej sytuacji do wygranej strony, bez względu na to, czy mam mentalnie, intuicyjnie rację, czy też nie mam racji. I oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam do pogłębienia swojej wiedzy, a materiały edukacyjne XTB są dla Państwa, są darmowe, więc zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Tam na dole jest link w opisie, link także w komentarzu. Tematem głównym, najważniejszym w tym tygodniu jest także to, że Fed czeka na inflację i te dane mogą mieć niezwykle duże znaczenie na decyzję Fedu. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi materiałami, poszerzyć swoją wiedzę. Przypominam, na dole link w opisie i tam na dole także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.